Kiedy myślałem nad tym, jakim eksperymentem mogę zacząć rok 2020, zadałem sobie pytanie. Skąd będę wiedział, czy te eksperymenty w ogóle mi coś dają? Odpowiedź była prosta, ale też problematyczna, bo brzmiała po prostu: nie wiem. Być może ogólne samopoczucie by się poprawiło, albo prawdopodobnie nauczyłbym się nowej umiejętności, ale problemem było właśnie być może, czy prawdopodobnie. To uczucie domniemania, a nie pewności. To wszystko byłyby domysły, gdybym polegał tylko na swoich odczuciach. Ale co mógłbym zrobić, żeby było inaczej? Pisanie dziennika czy pamiętnika, będę tych nazw stosował zamiennie, jest stosowane i było przez raczej garstkę ludzi. Niewiele osób się tym zajmowało, ale najsłynniejszych prawdopodobnie znacie. Byli to m.in. Maria Curie-Skłodowska, Charles Darwin, Winston Churchill, Beethoven, Leonardo da Vinci, Marco Polo. No, można by wyliczać bardzo długo, jakieś 24 minuty. Dzięki tym pamiętnikom właśnie możemy wiedzieć, co działo się w ich życiu, a jakie mieli zdarzenia, jakie mieli historie, co ich spotkało, ale możemy wiedzieć coś więcej. Wiemy, co działo się też w ich głowach, nad czym się zastanawiali, w jaki sposób myśleli, co ich przejmowało. Pisanie pamiętnika czy dziennika to świetny sposób, żeby zebrać sytuacje z naszego życia, ale też wiedzieć, co dzieje się w naszym wnętrzu. Tak więc postanowiłem przez pierwsze 30 dni 2020 roku po prostu pisać dziennik. Sposób, w jaki go pisałem, jest połączeniem listy zadań i aktywności z komentarzem do danego dnia. Dla ułatwienia ustrukturyzowałem sposób, w jaki go pisałem, tak żeby później nie było jakiegoś chaosu i dezinformacji i łatwiej byłoby mi analizować jego efektywność. Zaczynałem od godziny i miejsca, w którym się akurat znajdowałem, następnie data oraz który dzień z kolei piszę dziennik. Kolejnym było pytanie co? W domyśle, co mam dzisiaj do zrobienia. A po drugiej stronie na czerwono pytanie dlaczego. Jaka jest moja motywacja, aby zrobić to, co sobie założyłem. Dlaczego czerwonym? Proste, jest dużo wyraźniej, podkreśla znaczenie pytania dlaczego. Dodatkowo na początku miesiąca rozpisałem sobie plany krótko- i długoterminowe, tak aby na koniec miesiąca mógłbym je zweryfikować. Jak wyszedł mi ten eksperyment? Beznadziejnie. Ominąłem pierwsze 3 dni, potem pisałem w kratkę, a ostatecznie zrezygnowałem 15 dni przed zakończeniem. To by było na tyle. Dziękuję Ci, że obejrzałeś ten film do tego momentu i specjalne podziękowania. A tak na serio to świetne narzędzie do nieprzekładania sobie rzeczy na później. Moja produktywność i organizacja bardzo się poprawiły. Wiem, czego się spodziewać, co mam zaplanowane, a w razie jakichś problemów łatwo jest mi przeorganizować całe plany. Podsumowując, będę kontynuował ten nawyk, na pewno, bo wprowadzenie go było po prostu dobrym pomysłem. Dzięki temu będę miał większą kontrolę nad kolejnymi eksperymentami i po prostu będę mógł spisywać z nich relacje z dnia na dzień. Ale muszę Wam się do czegoś przyznać. Przez ten cały czas pisałem też inny dziennik, nie tylko ten. Mam też coś takiego. Nazwałbym to raczej pamiętnikiem, a nie dziennikiem, ponieważ struktura, w jakiej pisałem ten pamiętnik, była bardzo luźna. Nie przykładałem specjalnie uwagi do tego, czy jest to chaotyczne, czy nie, czy to jest jakoś poukładane sensownie. Po prostu pisałem, co mi akurat przyszło do głowy. Czasem są to rzeczy ważne, które się przydarzyły w ciągu dnia, a czasem są to bardziej takie humorystyczne, zdawkowe informacje. Dzisiaj jest 233 dzień, od kiedy zacząłem pisać ten dziennik. W sumie to właśnie wczoraj go skończyłem. Cały, jak widzicie, jest zapełniony. Początki były koszmarne, nie mogłem się zebrać do pisania, zapominałem w ogóle. Nadrabiałem potem kolejnego dnia, pisząc zdawkowe słowa, które nie mają większego sensu. Wprowadzenie codziennego pisania
takiego dziennika czy pamiętnika u mnie było długotrwałe i niełatwe. Ale mam pewność, że to właśnie dzięki temu w ogóle zacząłem prowadzić ten kanał. W następnym filmie podzielę się z Wami fragmentami z tego, co działo się przez ostatnie 23 dni, bo będę czytał po prostu ten dziennik i myślę, że niektóre rzeczy mogą naprawdę Was zaciekawić. Sam jestem ciekaw, co tam jest, bo pisząc codziennie, no nie zapamiętuję się tego, co zapisujemy i po prostu jestem ciekaw, co miałem w głowie te 6 miesięcy temu. Jeśli Ty również piszesz pamiętnik lub dziennik, podziel się tym w komentarzu. Jestem ciekaw, ile dni na przykład pisaliście. Natomiast jeśli nie piszesz, to również napisz komentarz nie. Będę wiedział, że tego nie robisz. W tym momencie przyszedł czas na KPK, czyli kącik poleceń Kornela. Dzisiaj krótko Wam opowiem o kanale Nathaniel Drew. To właśnie od niego wziąłem sposób, w jaki pisałem dziennik przez ostatnie 30 dni. Ogólnie bardzo podoba mi się sposób, w jaki prowadzi swój kanał, podobają mi się jego produkcje wizualnie oraz to, o czym mówi. Widać, że lubi się uczyć, widać, że lubi zmiany, lubi próbować nowe rzeczy. Powiedzmy, że mam wrażenie, że nadajemy na tych samych falach. Jest on na pewno twórcą, na którym się wzoruję i który mnie inspiruje i na pewno będę czerpał od niego dalej. Między innymi szczególnie ciekawe było jego postanowienie, że przez 7 dni będzie się uczył bardzo intensywnie włoskiego. So this week I'm going to see if I can become fluent in Italian. Is that possible? Look, the truth is I think the way foreign languages are taught in school is a joke. It doesn't make any sense whatsoever. I've decided to share my experience learning a language in a short period of time because I believe there's a more efficient, more exciting way to do things. A na koniec zweryfikuję to nauczanie rozmową po prostu z Włochem. Per cominciare, grazie per stare qua, per fare questo con me. Grazie a te. Ovviamente stiamo qua per vedere quanto ho potuto imparare in una settimana, quanto italiano ho potuto imparare in una settimana. Allora, tranquillo, una conversazione tranquilla. Podsumowując, pokazuje on, że często to my jesteśmy tymi, którzy stawiają sobie granice tego, co jest możliwe. To by było na tyle, wracamy do wideo. Jeśli chcesz wiedzieć, co się u mnie dzieje, zapraszam Cię serdecznie na mojego Instagrama, Twittera oraz grupkę na Facebooku. Jak zwykle dziękuję Ci, że obejrzałeś ten film do tego momentu, a specjalne podziękowania lecą dla moich subskrybentów. Naprawdę doceniam Wasz czas i dziękuję, że jesteście ze mną. Jeśli chcesz otrzymywać specjalne podziękowania na koniec każdego filmiku, po prostu zasubskrybuj ten kanał. To by było na tyle. Do zobaczenia w kolejną sobotę.